Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny temat. Dzisiaj zajmiemy się takim tematem jak opóźniony, słaby metabolizm. Tak to często ludzie nazywają, który niestety przyczynia się do tego, że po prostu mamy więcej wagi. I bardzo często właśnie ci ludzie mają problem również, żeby schudnąć z takim czymś. Może żeby od tego zacząć, to przejdźmy sobie do tego, ponieważ mamy dwa metabolizmy, właściwie można by nawet i powiedzieć 3, będę to bardzo prosto tłumaczyć, jak zawsze, żeby każdy mógł to zrozumieć. Jeden metabolizm, nazwijmy go sobie, że to jest taki metabolizm słaby, wolny i nie wiadomo co jeszcze, taki podstawowy, może nazwijmy go podstawowym metabolizmem. To jest metabolizm, w którym twoje ciało spala kalorie, czyli to, co zjadłeś, to, co masz na sobie, tłuszcz na przykład, na podstawowe czynności, na które ty nie masz wpływu, jak na przykład oddech, bicie serca, trawienie, regulowanie temperatury i tak dalej, czy rośnięcie włosów, paznokci, nie wiadomo co jeszcze. To jest taki metabolizm, który musi być. Na niego nie masz wpływu, on się dzieje automatycznie i on tam spala sobie jakąś tam ilość kalorii na dzień. Następnie mamy metabolizm, nazwijmy go sobie aktywny. To jest metabolizm, który w ciągu dnia wszystko co robisz, każde ruszenie ręką, każde ruszenie palcem, każdy obrót głowy, każdy krok, który robisz, potrzebuje jakąś ilość energii, czyli spala jakąś ilość kalorii, żeby to wykonać. To może być też mówienie i tak dalej. Więc to jest nasz ten drugi metabolizm. Później mamy jeszcze, można powiedzieć, trzeci metabolizm, to jest metabolizm sportu. Czyli coś tam gramy, coś, nie wiem, trenujemy, biegamy i nie wiadomo co jeszcze. Tutaj też spalamy jakieś tam dodatkowe kalorie. Jednak teraz bardzo wielu ludzi nie lubi po prostu sportu, bo już mówią, że mam przecież cały dzień pełny, nie mam czasu, żeby tutaj jeszcze uprawiać jakiś sport i tak dalej, więc do tego sobie za chwileczkę przejdziemy, bo ten metabolizm sportu nie jest kluczowym metabolizmem, w którym ty możesz schudnąć. Może to wielu ludzi zdziwić, ale tak jest. Przejdźmy sobie teraz dalej. My jesteśmy jak gdyby systemem jaskiniowca. W nowoczesnych czasach pełnych przepychu, nadmiaru i tak dalej. Jak wszyscy wiemy, kiedyś człowiek musiał o swoje pożywienie walczyć, zbierać je i wiadomo co jeszcze. I zawsze przychodziły w okresach zimowych momenty głodu, kiedy po prostu nie było co jeść. W tym momencie człowiek po prostu to spalał, czyli nasz organizm, nasz system, nasz metabolizm ma to zaprogramowane, że teraz musi cały czas zbierać kalorie i je oszczędzać. To jest ważny punkt. Je oszczędzać, bo przyjdzie ten czas głodu. Jednak ten czas głodu nie przychodzi, on przychodzi ewentualnie w momencie, kiedy mamy jakąś dietę, którą robimy sobie, jakąś dietę odchudzającą, to wtedy przychodzi ten czas głodu. Także to jest jeden z takich punktów. Jednak co teraz się dzieje? Kiedy my cały czas zbieramy dodatkową ilość kalorii, to nasza tarczyca, która jest odpowiedzialna za ten cały metabolizm, zwalnia. Ponieważ ona nagromadzi coraz to więcej zapasów i w tym momencie zaczyna wyhamowywać, żebyś zaczął oszczędzać teraz swoje kalorie. To jest bardzo ważny punkt tutaj. W tym momencie, kiedy twoje hormony tarczycy zaczynają wyhamowywać, jest ich po prostu mniej, ty nawet nieświadomie czasem stajesz się wolniejszy. Wolniej chodzisz, czasem nie wykonasz jakiegoś ruchu ręką, oszczędzasz kalorie nieświadomie. Ty nie masz nawet zielonego pojęcia, że to się dzieje. Czasem ci się nie chce coś zrobić, czasem ci się nie chce wstać, czasem ci się nie chce pójść tam dalej. Dochodzi do tego nawet, że w czasie snu spalasz mniej kalorii. Tak, moi drodzy, to jest taka pułapka. Teraz można by powiedzieć, no dobra, ale co to tam jest? Załóżmy, że jest to 100 kalorii tylko na dzień, że spalisz mniej. Niby niedużo, co nie? Ale kiedy przeliczysz to sobie na rok, to jest 36 500 kalorii. A wiesz, ile to jest kilogramów?
To jest, moi drodzy, 5 kg tłuszczu na ciele. To jest 100 kalorii. Tyle to jest różnicy. To wcale nie jest dużo, 100 kalorii. Dlatego musimy się ruszać. Musimy wykonywać więcej czynności w ciągu dnia, bo bardzo często po całym dniu pracy i tak dalej, my przychodzimy do domu i gramy w taką grę, kto pierwszy się ruszy, ten przegrał. Może to troszeczkę dziwnie zabrzmi, ale tak jest bardzo często. Siadamy w kanapę i siedzimy i kto pierwszy się ruszy, ten przegrał. Tak to wygląda po prostu dzisiaj. Więc co trzeba zrobić? Ponieważ, tak jak mówiłem, sport nie jest kluczowy. Dlaczego sport nie jest kluczowy? Ponieważ sport masz przez określony czas. 15, 10, pół godziny, może czasem godzinę. To jest tylko godzina. Maksymalnie, załóżmy. Może niektórzy robią więcej, ale załóżmy, że jest to godzina. I ta godzina jest niczym w porównaniu do całego dnia. Wszystkie czynności, które wykonujesz podczas całego dnia. To się sumuje na dużo, dużo więcej niż podczas tej jednej godziny. Więc co zrobić? Po prostu ruszać się więcej. Na przykład, kiedy musisz wejść do domu po schodach, to możesz zrezygnować z windy i możesz po prostu wziąć schody do góry. Jeżeli masz więcej pięter, nie czujesz się na siłach, zawsze możesz przecież wziąć jedno piętro po schodach, a resztę sobie wjechać windą. Zawsze to będzie już coś. Na przykład jeżdżąc autobusem, możesz jeden przystanek wcześniej wysiąść, resztę przejść do domu. Dzwoniąc na przykład przez telefon, nie musisz siedzieć wygodnie na kanapie czy na fotelu. Możesz w tym momencie sobie chodzić wokół domu, po pokoju i tak dalej. Spalasz kalorie. Możesz wyjść z psem na spacer, możesz wyjść sam ze sobą na spacer. Możesz po prostu sam wyprowadzić na spacer swój słaby metabolizm, który pomoże ci go troszeczkę podkręcić. Możesz zaparkować samochód ciut dalej od sklepu, żeby kawałeczek przejść piechotą. Możesz też czasem wziąć rower, żeby gdzieś dojechać, mniej używać samochodu. Możesz czasem do sąsiada przecież pójść na nogach zamiast po prostu samochodem, bo niektórzy tak mają, że 100-200 metrów potrafią ujechać samochodem, bo im się nie chce iść. Więc tu leży problem powolnego metabolizmu. Wykonuj więcej czynności. Oczywiście również, kiedy oglądasz swoją ulubioną serię w telewizji, możesz przecież w tym momencie sobie wziąć jakiś rowerek treningowy, możesz sobie skakać na takiej małej trampolinie domowej, która jest, ruszy ci się limfa. Przy okazji też jest wiele różnych czynności, które w tym momencie możesz wykonywać. Możesz też ruszać rękami, się rozciągać, możesz też robić tak i tak, możesz też nogi trenować, ale nie siedź cały czas w bezruchu, ponieważ te wszystkie małe ruchy w ciągu dnia sumują się bardziej niż chwila sportu, którą wykonujesz. I tym oto sposobem możesz znowu powrócić do swojego pierwotnego metabolizmu, ponieważ wiele ludzi jest po prostu w błędzie, myśląc, że sport rozwiąże ich wszystkie problemy. Bo wiecie, co się dzieje po takim sporcie? Kiedy bardzo szybko gdzieś wytrenujemy, coś porobimy, to wtedy włącza nam się nasze centrum, czekaj, uciekła mi nazwa, polubienia, czyli szczęścia i tak dalej. Czyli chcesz sam sobie dać nagrodę za to, że zrobiłeś teraz sport, należy ci się przecież ciasteczko czy batonik i nie wiadomo co jeszcze. No i w tym momencie cały ten sport, który zrobiłeś, poszedł. Bo prawdopodobnie dorzuciłeś jeszcze więcej kalorii do środka niż spaliłeś. I tak się kończy sport, moi drodzy. Oczywiście nie jestem przeciwnikiem sportu, bo sam sobie lubię czasem poćwiczyć, jak mam na to czas, ale pamiętajcie, że te małe czynności, które w ciągu dnia wykonujemy, te robią robotę i na tych się należy skupić. Ponieważ nawet kiedy jedną ręką gdzieś tam myszą musisz klikać cały dzień, zawsze możesz drugą ręką sobie coś robić, możesz sobie nogami ruszać i tak dalej, i tak dalej. Każdy jeden mały ruch kosztuje nas kalorie.
I tym akcentem będę kończyć. Każdy wie teraz już, że sam może coś zrobić. Po prostu ruszaj się ciut więcej. A jak masz w domu lodówkę koło kanapy, to wynieś ją gdzieś daleko do sieni. Zawsze spalisz więcej kalorii, jak do niej pójdziesz, niż jak ona będzie stała od razu koło ciebie. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.